Siema, witam Cię w nowym odcinku z serii Drift Projekt. Jest to seria, w której pokazuję krok po kroku, jak powstaje profesjonalnie przygotowane auto do driftu. W dzisiejszym odcinku będziesz mógł zobaczyć, jak buduje się klatka bezpieczeństwa w Subaru BRZ. Ale zanim do tego przejdziemy, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Car Vertical. Car Vertical to strona, na której możemy sprawdzić historię naszego pojazdu poprzez wpisanie numerów VIN do specjalnej przeglądarki. Na stronie znajdziemy takie rzeczy jak historia pojazdu, wypadkowość, przebieg samochodu, wyposażenie, orientacyjna wycena. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak ja i zaczynasz inwestować pieniądze w nowy projekt lub po prostu kupujesz auto do jazdy codziennej, zapraszam do skorzystania z linku w opisie, w którym masz 20% rabatu na usługi Car Vertical. To tyle ode mnie, lecimy z materiałem. Siema, jest godzina 8 rano, tutaj mamy Subarynę i dzisiaj jedziemy do Iveco Motorsport zrobić klatkę bezpieczeństwa. Nie chcesz gruza, Paweł? Kurde, przyjąłbym gruza, jak oddają. Jest kompocik. Jest jedyneczka. Jedyneczka, czeka na klatkę. TT 4.6. 4.6. Wow. I dowieźliśmy Subaru do kompletu. Ciekawe, co w środku jeszcze czeka. Idziemy się przywitać. Say hello! Siema. Cześć, Asia. Zdejmujemy furę. Musimy ją tylko jeszcze tutaj rozpakować spod plandeki, ponieważ jak jechaliśmy, to padał deszcz i musieliśmy wszystko zakryć, żeby nie nakapało do środka. Tak więc zrzucamy furę, wjeżdżamy na warsztat i chłopacy pewnie zaczną tu jakieś przymiarki robić i działać z tematem. Witam, nazywam się Ireneusz Łuszczyk, jesteśmy w firmie Iveco Motorsport. Będziemy montowali klatkę do Subaru BRZ. Zanim jednak zaczniemy budowę klatki, przejdziemy się po warsztacie i zobaczymy, jakie mają tutaj maszyny. To jest prasa krawędziowa służąca do gięcia blach. To jest giętarka numeryczna. Podczas procesu gięcia do środka rury jest wprowadzany pilot, który powoduje to, że w czasie gięcia rura nie ulega owalizacji.
Jest to maszyna, która sprawia, że mamy gięcie wykonane z najwyższą jakością. Jak widzicie, to jest naprawdę dobrze zainwestowany w sprzęt, dzięki czemu to bezpieczeństwo po prostu tych klatek też jest licencjonowane chociażby przez FIA. To jest wypalarka plazmowa, też sterowana numerycznie. Na tej maszynie są wykonywane wszystkie elementy, obrabiane końce rur wszystkich elementów klatki. To jest wypalarka również sterowana CNC do blach. Na tym wypalamy węzłówki, stopy mocujące, wszystko z płaskich blach. To jest prasa hydrauliczna służąca do profilowania węzłówek. Tak? Już. Wracamy do Subaru i będziecie mogli zobaczyć, jaką klatkę będziemy instalować. Główna konstrukcja będzie się składała z pałąka głównego, półpałąków bocznych, wzmocnień w dachu w kształcie litery V, z tyłu podpory, wzmocnienia w kształcie litery V, zastrzały do przednich kielichów i wzmocnienia w drzwiach typu NASCAR, co jest zgodne z regulaminem na 2020 rok. Jako ciekawostkę powiem Wam, że to jest właśnie główny pałąk, który będzie szedł przy dachu i powiedzieli mi, że w większości klatek robią na 4 gięcia, a z racji, że w Subaru BRZ jest bardzo wysoko dach uniesiony, to zrobili 5. gięcie, żeby tutaj właśnie możliwie najbliżej dachu było chronione auto po prostu, żeby nie było przestrzeni między dachem a klatką bezpieczeństwa. Ekipa już działa, właśnie oczyszcza budę i będzie powoli przymierzać klatkę. Lecimy z materiałem, zobaczcie sobie, jak powstaje klatka bezpieczeństwa.
Obecnie mamy już postawioną główną konstrukcję, główny pałąk, przednie pałąki, elementy w dachu mamy zamontowane. Teraz będziemy opuszczać klatkę do spawania elementów od góry i będziemy montowali zastrzały w drzwiach, krzyż w głównym pałąku i elementy z tyłu klatki. Właśnie ustalamy wysokość rury, na której będą mocowane pasy bezpieczeństwa. Jesteśmy właśnie po mierzeniu klatki. Robimy klatkę indywidualnie pode mnie, tak więc bardzo fajnie, ponieważ to wszystko jest turbo istotne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chociażby z punktu takiego, że pasy bezpieczeństwa muszą być w odpowiednim kącie nachylenia. Jest to ustalone przez regulamin, tak samo jak się jeździ w kasku Hans, ten wtedy zakres tego kątu, w którym opada pas i który jest przypięty do tego pałąku z tyłu na klatce bezpieczeństwa, jest ściśle określony. Dlatego to wszystko tutaj ekipa musiała wymierzyć, żeby było bezpiecznie. Tak samo też robimy generalnie w aucie klatkę naskarową, czyli będzie wychodziła po prostu taka drabinka jakby z boku drzwi, nie będą to krzyże. Będzie to zgodne z załącznikiem regulaminu Drift Masters. Tak więc mamy wszystko fajnie pomierzone. Teraz chłopacy tutaj będą wyliczać, tak żeby było możliwie najbezpieczniej i żeby materiał był jak najbardziej trwały. Z tego co mówili, to przez 23 lata swojej pracy zrobili już 5000 klatek. Tak więc jestem tutaj spokojniejszy, bo wiem, że chłopacy po prostu robią mega dobrą robotę. I najlepszym przykładem tego wszystkiego też jest, że klatki robił tutaj James Dean i Piotr Więcek, w sensie autach, w których oni jeżdżą w formule drift, miały zrobione tutaj klatkę bezpieczeństwa. Dla mnie to jest niesamowicie istotne, ponieważ będę czuł się bezpiecznie w takim aucie i uważam, że na takich rzeczach nie ma co w ogóle oszczędzać pieniędzy, ponieważ życie jest jedno, a to jest motorsport. Dzięki temu też będę bardziej odblokowany na bani, bo będę po prostu wiedział, że auto jest bezpieczne i będę mógł się odpalić grubo na zakręt jakiś, jak trzeba będzie. Na moje życzenie jeszcze lekko rozbudowaliśmy klatkę bezpieczeństwa z takiej racji, że chcę, żeby auto było możliwie najbardziej sztywne, dzięki czemu będzie służyło mi dłużej. I Buda BRZ, jak i Toyota GT86, no te świeższe auta po prostu są już takie, można powiedzieć, zrobione z cieńszej blachy, przez co to wszystko, cała karoseria dużo mocniej pracuje. Dlatego dobrze jest ją usztywnić możliwie najlepiej, dzięki czemu będzie nam służyła na długie lata, w tym przypadku mi, jak i wam, bo będziecie pewnie też oglądać to auto w moich zmaganiach na zawodach, nie tylko. Tak więc lecimy dalej z tematem. Właśnie teraz tutaj ustalamy, jak ma szeroko wyjść klatka na zewnątrz i tutaj będą mocowania i tu będzie klatka naskarowa zrobiona. Zaraz będziemy mierzyć. Dobra, rurę masz 40. 20. Tu bym dał mniej, tu bym dał 90. A tak wygląda projektowanie klatki 3D. Później maszyna już to sama tak powygina, tak? Znaczy no chłopaki ręcznie to będą wyginać, ale na maszynie tam, bo to jest akurat, ja mam maszynę z jedną osią ręczną, specjalnie taką chciałem, bo dla nas to jest szybciej niż automat, bo zanim zaprogramujesz automat, to jest problem, wszystko trzeba długo czekać, a my zmieniamy często rury, no nie? No i dla nas jest szybciej zrobić kreskę ręcznie, ustawić sobie maszynę, niż robić po prostu w automat programować. Mamy wpisane parametry maszyny do programu, ile jest tutaj tego, jaka jest średnica narzędzia, jaki jest zamek i wtedy on nanosi już do grawerowania z uwzględnieniem po prostu tego narzędzia już, no nie? Super.
O, i tu mamy wygrawerowane. To jest generalnie wzmocnienie boczne, które będzie zamontowane właśnie u góry. I tu mamy wygrawerowane to, co było zrobione w projekcie 3D, co widzieliście. I teraz będziemy giąć wzmocnienie boczne. Nam to wyjdzie kołówka teraz tak. Kurczę, bo tam zmniejszyłem. Pierwsze policzyłem więcej, ale potem stwierdziłem, że jednak odejmę trochę i nie wiem, czy sobie nie odjąłem za dużo. Teraz tak patrzę. Dobrze jest, klepałem. Nie no, stary jest wielki, na pałę robi, a na zero. Do 8 jest jeszcze. Tam jest 250 plus 170 na... Możecie teraz sobie zobaczyć, jak powstaje tabliczka identyfikacyjna na Subaru. Czuję, ja będę spawał. No. Tak? Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jest krzyżka. Firma ma licencję FIA. A tutaj jest mój papierek. Wow. Wypas. Bardzo fajnie. 2 dni pracy, klatka gotowa. Można brać udział w zawodach najwyższej rangi. Klatka składa się z zastrzałów bocznych typu NASCAR, obowiązujących w Drift Masters od 2020 roku, wzmocnienia słupka przedniej szyby, główny pałąk, półpałąki boczne, krzyż w głównym pałąku, wzmocnienia w dachu w kształcie litery V, z tyłu również zastrzały do połączenia tylnych podpór z głównym pałąkiem, zastrzały do mocowania przednich kielichów i rura do zamontowania pasu bezpieczeństwa.
klatka gotowa. Zabieramy się za zapinanie fury na autolawetę i będziemy powoli jechać do Gdańska. Jaram się. Tutaj dostaliśmy jeszcze jako pamiątkę wypalony napis Drift Projekt. I z niego zrobimy intro na odcinek całej serii Drift Projekt. Więc dziękujemy bardzo. Fajna pamiątka będzie. Pewnie jesteście ciekawi, ile kosztuje w ogóle zrobienie takiej klatki bezpieczeństwa. Na moim przykładzie klatka, którą zainstalowaliśmy w Subaru BRZ, jest to koszt w okolicach 5000 zł, więc to nie jest tak naprawdę super dużo w porównaniu do jakości, jaką dostajemy. Dlatego zdecydowanie polecam takie firmy jak Iveco Motorsport. A waga klatki bezpieczeństwa wyszła w okolicach 60 kg. To jako ciekawostka. Jak widzicie, klatka bezpieczeństwa jest już na swoim miejscu. Kolejnym etapem prac jest pozyskanie wszystkich części. Tak więc w następnym odcinku zrobimy grube zakupy i powoli zdradzę już Wam informację, jaki silnik będziemy pakować do Subaru BRZ i co najważniejsze, kto zajmie się budową tego auta. Jak wiecie, jest to bardzo skomplikowany proces i trzeba mieć tutaj ogromne doświadczenie w tym temacie, dlatego to wszystko już w następnym odcinku. Pamiętajcie, że wsparcie projektu przez ciuchy na stronie www.driftpatriot.com, Facebook, Instagram na bieżąco, piona.